Cześć, witajcie. Dzisiaj mam w planach coś wymurować, ale pogoda jest taka, jakby za chwilę miało padać. Oczywiście tak to jest, jak przez 7 dni polewałem wodą, to zero deszczu. Natomiast teraz jak mam zacząć murować, to aż czuć wilgoć w powietrzu, jakby za chwilę miało padać, nie? Także to jest taka przekorność losu. No ale plus jest taki, że być może mi zbiorniki z wodą napełni, bo przez to polewanie poszło ponad 1000 litrów wody z tych zbiorników moich deszczowych. Także są puste i są wyzerowane kompletnie. A ja zapraszam Was na film. O tak, jak widzicie, mam wstępnie ustawiony. No zacznę sobie od hałasowania, czyli poprzycinam te bloczki niektóre. Bo tutaj na przykład ten bloczek przytnę sobie na pół, tutaj według tego łączenia. Tam mi wejdą akurat 2 bloczki. Tu jest ustawione mniej więcej tak jak należy. No i tu będę musiał znowu przyciąć. Tu analogiczna sytuacja, a tu będę patrzył, też zdaje się muszę przyciąć. I to tak ciasno. Dobra, biorę się do roboty. No, jak widzicie, to przycięte, wchodzą akurat 2 bloczki. I jest wymiar założony.
paletka na odpady, potem będę sobie wybierał odpowiednie kawałki w zależności od potrzeb. Jeżeli nie chcecie czuć posmaku betonowego pyłu, to maseczka zalecana. I okulary. No niestety mi zaparowują okulary, także to nie fajne. Tu sobie zakupiłem zaprawę hydrofugową. No, ona ma bronić przed wilgotnością. Tu jest opisane, że 5 litrów na 1 metr sześcienny betonu.
No, przyłożyłem sobie jeszcze łatę, poziomicę. No, podług sznurka to mi nie wychodzi, zawsze tam są jakieś. A tak, jak sobie przyłożę łatę, jeszcze tam można dobić milimetr i będzie dobrze. Reszta towaru na łączenie, co by się materiał nie marnował. Że niestety zostałem zmuszony, żeby zakupić 10 woreczków z piaskiem, no i przepłacić 3 razy. Cena za woreczek 3,20 €. Jak mówiłem, 1 tona kosztuje około 22 €. 350 kg, 32 €, 1 tona, 22 €. Czyli rachunek jest prosty. Nie opłaca się, no ale co zrobić? Mam wolne, mam urlop. Trzeba pchać pracę póki można, bo inaczej no to potem będzie ciężko. Także rozpakuję samochodzik i przygotuję następną taczkę.
narożniki, okna mam prawie zrobione. Myślałem, że mi to szybciej pójdzie, ale niestety no, pierwsza warstwa jest zawsze najgorzej, żeby ustawić wszystko w pionie, w poziomie. No a jutro tutaj, jeżeli pogoda pozwoli. A dlaczego nie kleję do starej elewacji? No bo jeżeli nowa część budynku zacznie opadać, to wszystko zacznie pękać, a polega to na tym, żeby to się ślizgało, no, dlatego polistyren. No, tylko się obawiam, żeby potem się myszy nie przeszabrowały tam. Coś będę musiał pokombinować, żeby zabezpieczyć. Może jakąś kawałek stali albo profila jakiegoś wykorzystam, żeby po prostu uniemożliwić w przyszłości, żeby myszy się dostały tutaj potem do warstwy izolacji polistyreноwej i sobie, żeby tam nie robiły tuneli. Kolega mówi, że ma płyty właśnie gipsowo-kartonowe z polistyrenem i myszy sobie tam domostwo porobiły. Dobra, już jest po 18. Nie będę kręcił następnej betoniarki, tylko umyję narzędzia i się będę zwijał do domu. Na szczęście nie mam daleko. A teraz rozumiecie, dlaczego mam najmniejszego basioka w Europie. Taka ziemia.